Druga tura wyborów prezydenckich w świetle teorii gier. Teraz będzie, jak powiedział jeden z liderów jednej ze zwaśnionych i konkurujących ze sobą władzę dwóch stron, walka o wszystko. Zatem w świetle teorii gier gra o wszystko, w której tylko jedna strona może być i będzie wygraną, a druga przegra. I to właśnie przede wszystkim strona rządowa, wbrew pozorom, ma więcej do stracenia. Prawo i Sprawiedliwość już utraciło władzę, a Koalicja Obywatelska, jeśli utraci prezydenturę, nie tylko nie domknie systemu, ale i koalicja prawdopodobnie zacznie się sypać, prowadząc prawdopodobnie do przedterminowych wyborów i możliwe, że pełnej straty. To powoduje, że inny lider tejże, pan prezydent Wałęsa, ostrzega wręcz, że jeżeli nie wygra Koalicja Obywatelska, to dojdzie do wojny domowej. Jeśli wygra Nawrocki lub Mencen, dojdzie do wojny domowej. Zatem na pewno mamy grę zero-jedynkową, w której zwycięzca bierze wszystko. Przegrany przegrywa wszystko. Skoro tak, to zgodnie z teorią gier należy przygotować się na najgorsze. Zapobiec najgorszemu rozwiązaniu, czyli utracie władzy. Tu dodajmy, że demokracja w obliczu ryzyka utraty władzy może nie być najważniejsza. Bo w świetle teorii ekonomii, w tym koncepcji homo economicus, który standardowo woli więcej niż mniej dla siebie i mniej niż więcej dla siebie przykrości, co jeszcze bardziej podkreśla teoria gier, zarówno klasyczny dylemat więźnia, jak i tragedia wspólnego pastwiska, omawiane już na ekonomii w jednej lekcji, prowadzą do wniosku, że ważniejsza jest indywidualna korzyść niż obopólna, nawet sumarycznie większa strata. Nawet kosztem właśnie ogólnej, sumarycznie nawet większej straty. Ważniejsza jest indywidualna korzyść. Tu korzyść partyjna. To dla Prawa i Sprawiedliwości najgorsza może być utrata władzy mimo poparcia. Prawo i Sprawiedliwość słabo uczy się na błędach i nie wprowadziło elektronicznego liczenia głosów, mimo że już oskarżało konkurentów o sfałszowanie wyborów. A jak to już kiedyś stwierdził Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Stąd PiS musi zapewnić obserwatorów, mężów zaufania w komisjach, obwodach wyborczych, ale rozgarniętych, bystrych. Może warto poprosić już na tym etapie Mencena i Konfederację o wsparcie. To jest sposób na nie tyle przygotowanie, co zapobieżenie najgorszemu dla PiS, w kontrze do takiego ewentualnego przygotowania się na najgorsze przez Koalicję Obywatelską, którego w świetle wyżej wymienionych teorii nie można niestety, teoretycznie przynajmniej właśnie, wykluczyć. To była ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, o podatkach i o teorii gier.